Jak to się dzieje, że ci ludzie nie dostają środków na życie? Przez pół roku biorą kredyty, żeby móc coś zjeść. Nie dość, że zwolnienia, nie dość, że te zalegające wypłaty, to jeszcze przychodzi sobie osoba i zaprasza do sauny, a nawet nie zaprasza, tylko mówi, to jest kwestia nie do negocjacji. Strach przed reakcją jest uzasadniony, bo z tego, co rozmawiam z deweloperami, oni po prostu się boją, że jakakolwiek bardziej stanowcza reakcja może sprawić, że ich przyszłość na rynku będzie stała pod znakiem zapytania. Granatomia to podcast stworzony od twórców gier dla twórców gier. Powstajemy dzięki Wam, dlatego zachęcamy Was do wsparcia nas na Patronite oraz dołączenia do naszego serwera Discord. Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy w 19 odcinku Granatomii, w którym będziemy poruszać temat trudny, ale potrzebny, o którym należy rozmawiać. Moimi gośćmi są Grzegorz Wątroba, który jest Lead Software Engineerem w Pixelant Games, i Karol Laska, który jest szefem działu recenzji i publicystyki w CD Action. Witam Was serdecznie. Czy moglibyście na start coś o sobie powiedzieć, dodać? Grzegorz, może od Ciebie zaczniemy. Okej. Dzięki wielkie za zaproszenie, witam wszystkich. Nazywam się Grzegorz Wątroba, gram od ponad 30 lat, robię gry od ponad 14 jako programista. Teraz, tak jak słusznie już Patryku zauważyłeś, jestem leadem w Pixelant Games, gdzie kodewujemy rzeczy AA-owe i AAA-owe. Poza tym prowadzę sobie kanał Okiem Deva, w którym mówię o rzeczach związanych z branżą i o grach z perspektywy twórcy. Głównie skupiam się tam na newsach i paru tego typu elementach. Dzisiaj wylądowaliśmy tutaj, no i jeszcze mamy wspólną historię w sumie trochę, no bo kiedyś współpracowaliśmy troszkę przy książce Tworzyć gry, którą wydawałeś. Tak, to prawda. Udzieliłeś mi tam bardzo fajnych odpowiedzi na różne, przeróżne dziwne pytania. I ty teraz jeszcze powiedz mi, w Pixelancie pracujesz nad jakąś konkretną produkcją? Możesz coś powiedzieć, czy... Nie mogę nic powiedzieć, do tej pory mogę tylko powiedzieć, nad czym generalnie studio pracowało, bo mam w swoim portfolio i Forza, i Hogwarts Legacy, i Spidermana, tego drugiego. Sam mogę powiedzieć, że pracowałem tak z AA-owych produkcji przy Crime Boss Rocky City, czyli tej dziwnej strzelance z Chuckiem Norrisem. Natomiast teraz pracujemy przy remake'u AAA, o którym nie mogę nic powiedzieć, ale jak wyjdzie, to się na pewno dowiemy. Wszyscy. Ach, te NDA-ki, które zapewne jeszcze NDA. poruszymy dzisiaj, później w głównym temacie. I tutaj od razu bym przeszedł do ciebie, Karol. A czy mógłbyś coś o sobie zarysować? No, witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Karol. Gram w gierki od kiedy pamiętam, po czym uznałem, że zabierają mi życie, więc przestaję w nie grać, więc poszedłem studiować filmoznawstwo, aż w końcu okazało się, że na filmoznawstwie mam jeden przedmiot o grach i zobaczyłem, że o grach można opowiadać z innej strony, więc kupiłem sobie po raz pierwszy w życiu w wieku jakichś 18 lat porządny komputer. Potem udało mi się znaleźć miejsce w gry online, a po 3 latach trafiłem do CD Action i tak już sobie od ponad pół roku siedzę, analizuję gry, ale jestem tutaj w sumie w związku z tym, że gry nie analizowałem raczej dość smutne zjawisko w game devie. Ale to może jakby do samego zjawiska przejdziemy, kiedy dotrzemy do naszego głównego tematu. Natomiast ja bym chciał na sam początek zapytać Was o aktualną kondycję i sytuację w branży, bo coraz więcej ludzi zaczyna zwracać uwagę na to, że nie tylko na rynku międzynarodowym dochodzi do zmian, tutaj w tym przypadku zwolnień, czy problemów w ogóle z finansową stroną branży, ale jakby skąd według Was się to zjawisko bierze? Tutaj, biorąc pod uwagę, że te newsy tak przeczesujesz, Grzegorz, mógłbyś zacząć. No to tak. To jest faktycznie dość mocno uderzające ze względu na to, że w zasadzie nie ma tygodnia, w którym by nie było historii, że zwolniono albo kilkadziesiąt osób, albo nie zamknięto całego studia. Także faktycznie jest to zauważalne i ta sytuacja jest już od ponad roku. Tak naprawdę chyba taką najbardziej, tylko że trzeba wziąć pod uwagę, że gdzieś ta rotacja zawsze była.
Tylko że zazwyczaj wyglądała tak, że w momencie, kiedy zamykano jedno studio, no to się pojawiało jakieś inne. W momencie, kiedy rozwiązywano cały jeden zespół, to był wchłaniany po prostu przez inne i jakoś to wszystko miało pewien stan homeostazy. Natomiast teraz uzbierało nam się parę czynników. Na pewno jednym z dość takich znamienitych ekonomicznych stricte jest to, że po 2 latach powiedzmy siedzenia w domu, po latach pandemicznych, które sprawiły, że branża miała nadmiarowe względem estymacji zyski, w niektórych działkach o ponad 30%, co było dość nietypowe nawet według analityków i niektórzy na przykład doradzali, żeby wtedy budować sobie kapitał zapasowy, a nie przeinwestowywać. No to branża mocno wystrzeliła do góry w niektórych działkach, bardzo zatrudniano ludzi czasami na zapas, mieliśmy kilkanaście lat spokoju względnego, był rynek pracownika i to samo oczywiście dzieje się też w innych branżach, zwłaszcza w IT i tu też jakby jest właśnie zauważalny po-covidowy taki spadek, taka korekta, jak to się mówi. I to na pewno jest jeden z tych czynników, który sprawił, że no w momencie, kiedy firmy przeinwestowały i nagle nie ma tego wzrostu z roku na rok takiego jak w poprzednim, a to jest główny cel dużych firm, żeby jednak nie tyle zarabiać, co zarabiać zawsze więcej niż w roku poprzednim, no to wtedy szuka się różnych sposobów na to, żeby ten bilans zysków i strat wychodził cały czas na plus. Oczywiście w branży growej największym kosztem są ludzie, więc tym samym zwalnia się ludzi. To jest ten jeden z czynników. Drugi jest taki, że mamy po prostu za dużo gier, a wzrost klientów i czasu poświęconego na gry jest niespółmiernie mniejszy niż to, jak wyglądał przyrost gier, zwłaszcza w roku ubiegłym mieliśmy ponad 14 000 gier na Steamie wydanych, co jest zatrważającą liczbą, która rozmywa trochę i pieniądze, które są na rynku, jak i uwagę graczy, którzy i tak już teraz, jeżeli chodzi o samą uwagę, my jako branża musimy konkurować z TikTokiem, Instagramem, z usługami streamującymi, które sprawiają, że często ludzie wybierają tą mniej angażującą formę rozrywki, żeby odpocząć, więc my stajemy się trochę mniej atrakcyjni niż na przykład odpalenie całego sezonu na Netflixie, który jeszcze nie musimy nawet klikać na następny odcinek, żeby sobie wyświetlić kolejny i tak dalej i czas nam ucieka, ludzie mniej powiedzmy nie grają w gry tak dużo, jakby mogli grać, powiedzmy, więc rynek się troszeczkę nie nadąża nad produkcją związaną z grami, więc też jest mniej pieniędzy na rynku, więc to jest też jeden z tych czynników, który na pewno może wpływać. No i oczywiście teraz mieliśmy też taki efekt, to już nawet nie jest fali czy kamyka w wodzie, tylko ktoś po prostu pieprznął wielki głaz do jeziora albo po prostu odpalił tsunami, dlatego, bo po pierwsze najwięksi zaczęli zwalniać i to w liczbach masowych. Oczywiście tutaj mówię o Embracer Group, które przeinwestowało właśnie, cały czas kupowało nowe spółki i zamiast poczekać na to, aż te spółki, które były kosztem, zaczną zarabiać na siebie, to kupowano cały czas nowe i nowe spółki, generując ponad 2 miliardy, nie, ponad 1,5 miliarda straty, czy tam kosztu po prostu ze względu na akwizycję i liczono na to, że spółka Savvy Group należąca do Arabii Saudyjskiej wykupi część udziałów firmy, przez co za 2 miliardy dolarów, przez co firma będzie dalej do przodu 0,5 miliarda, a jednocześnie cały hajs się zgodzi, tylko że sama firma postanowiła z dnia na dzień, w zasadzie dzień przed raportem finansowym spółki wycofać się z tej umowy i tym samym wszystko rypło i ostatecznie samo Embracer Group na przestrzeni kilku miesięcy zamknęło kilkadziesiąt studiów, zwolniło ponad 2000 pracowników, ubiło ponad 200 różnych marek i to, że oni bezpośrednio wpłynęli na 2000 zwolnień, to jest jedna sprawa, ale właśnie dalej efekty tej decyzji odczuwamy po dziś dzień, a już mija prawie, może nie rok, ale dobrych kilka miesięcy
od tej decyzji i dalej jakby efekty tego są odczuwalne w branży, dlatego było dużo firm kodewowych, dużo firm zależnych, dużo spółek, które właśnie polegały na tym, że było to finansowanie ze względu na umowy z Embracerem. No, kończy się właśnie ten pieniądz, kończą się umowy, kończy się źródło przychodu, tym samym kolejne firmy się zamykają, a dodatkowo jeszcze trzeba do tego dołożyć zwolnienia w Unity, Sony, Microsoftie i wielu innych molochach, czyli sumarycznie no, mamy tutaj spadek zatrudnienia liczony w tysiącach. Tutaj powiedziałeś taką też jedną bardzo ciekawą rzecz, że tych gier wychodzi tak aktualnie kolosalna liczba. Natomiast jeżeli chodzi o takie duże premiery, to też z uwagi na te zwolnienia, głównie też na przykład mówimy o polskim rynku, tych znaczących premier jest jakby mniej. I powiedz mi, Karol, jak to z twojej perspektywy wygląda? Faktycznie, pomimo tego, że pojawiają się te setki, w sumie to tysiące zwolnień, te gry nadal wychodzą? Ja myślę, że to bierze się między innymi z tego, że nie mówimy tylko o większej liczbie nowych gier, ale mówimy też o łatwiejszym dostępie do gier w ogóle. W ostatnich latach przecież rozkwitły wszelkie modele abonamentowe, poczynając od telewizyjnych pokroju Netflixa, a potem doszły do tego różnorakie Game Passowe twory z samym Game Passem na czele. Więc trzeba pamiętać, że jeżeli jakaś gigakorporacja decyduje się pochłonąć te mniejsze, między innymi po to, aby nam konsumentom mogły zaświecić się oczy i powiedzieć, że o, będziemy mieli Diablo 4 w Game Passie, tu nagle wychodzi na to, że za 4 zł, niegdyś za 4 zł, czy za 50 zł miesięcznie mamy dostęp do naprawdę bardzo dużej biblioteki gier, a musimy pamiętać, że niedzielny gracz nie jest tak skrzywiony jak ludzie, którzy są w branży choćby dziennikarskiej, czy tacy zapaleni gracze, których jest mniejszość, że musi ogrywać każdą nowość już na premierę. Jeżeli płaci te kilka dych miesięcznie i ma dostęp do określonego katalogu tytułów, których nie zdąży ograć zbyt szybko, to tak naprawdę mamy do czynienia z czymś takim, że gry wychodzą, ale tak naprawdę wiele osób ich nawet nie ogrywa, głównie ze względu na to, że nadal jeszcze jest gdzieś tam z tyłu, wyciąga sobie swoje tytuły z kubki wstydu albo ogrywa po raz czwarty Watch Dogs, bo akurat jest w usłudze Ubisoft Plus, tak? I nawet jeżeli Xbox pochłania firmy, które tworzą nowe gry i mamy do czynienia z wielkimi tytułami pokroju Starfielda, jasne, one są Day One w Game Passie, ale nadal mówimy o tytułach, które są jednymi z wielu w całym tym katalogu, które może wyświetlą się na stronie głównej, ale należy pamiętać, że jeżeli człowiek ma wybór, no to będzie przeklikiwał się tak naprawdę przez wszystkie możliwe opcje, nie zawieszając oka tylko i wyłącznie na tych najatrakcyjniejszych z naszej perspektywy opcjach, tych najświeższych. Szczególnie, że walczymy ze złodziejami dopaminy, tak jak tutaj Grzegorz wcześniej powiedział, TikTokiem chociażby, który przyzwyczaja ludzi do tego, żeby szybko zmieniać źródło przyjemności. I tak samo jak mamy takiego Game Passa i dostęp do setek gier, jak nie tysięcy, możemy bardzo łatwo ją zmienić. Nie musimy kupować nowej za 250 zł czy 360 jak Call of Duty, tylko po prostu klikamy sobie następną, a większość tych graczy też, tak jak zauważyłeś, nie potrzebuje świeżynek do grania. Ale pytanie jest, czy objętościowo jakby w takim razie ta ilość premier się zwiększa lub zmniejsza w kontekście ogólnego kryzysu w branży? Znaczy, no teraz patrząc na to, jak był przepchany 2023, bo było to efektem też tego, że wiele firm miało spowolniony development przez zaadaptowanie się do potrzeb covidowych, no to poprzedni rok był aż nadto wypełniony dobrymi grami. Przez to wiele firm, które robiły mniejsze tytuły, no nie miały absolutnie miejsca na rynku. Gra dobra w tamtym roku nie była dość dobra, żeby się dobrze sprzedać. I teraz wszyscy się wystrzelali z największych premier i teraz co prawda dalej co miesiąc mamy parę gier, które przyciągną uwagę jakby szerszej opinii publicznej, natomiast no, w tamtym roku to wydaje mi się, że nie było tygodnia, czy tam 2 tygodni bez takiego jakiegoś wielkiego bangera, a teraz mamy to rozrzedzone mniej więcej o połowę. No właśnie dlatego, że już te wszystkie wydawnictwa, które miały wyjść, zostały wydane, a kolejne no trochę
zostały już poprzecinane też między innymi właśnie przez zwolnienia, także tych gier dużych, takich odznaczających się na rynku na pewno jest mniej, jest zauważalnie mniej, natomiast czy produkcja gier w ogóle się zmniejszy? Nie sądzę, ona będzie się zwiększać. Już tygodniu, w pierwszym tygodniu na Steamie pojawiło się więcej gier niż w 2023 przez miesiąc. Tak więc to nie, jakby będziemy mieć znowu więcej ilości nad jakość. Właśnie tutaj mi się przypomina symulator klikania w banana, jeśli mogę to nazwać symulatorem. Hit ostatnich miesięcy na Steamie. I takich produkcji jest coraz więcej, dlatego właśnie też moje oczy się kierują ku studiom mniejszym i ku studiom AA, które być może nie tyle przejmą rynek, ale na pewno zwiększą swoje udziały w nim. Ale to już po części się dzieje, bo ja podaję bardzo często, właśnie od maja 2024 podaję przykład maja 2024, w którym to zdołało wyjść 8 gier, które mają ocenę na Openie, tak, oczywiście ocenę krytyków, minimum 86 na 100 i jest to pierwszy taki przypadek od lat. Nigdy tak, wiadomo, wiemy jak działa kalendarz. On często premiery nakładają się na siebie całkiem przypadkowo, ale to nie są jedyne indyki, które wyszły w tym miesiącu. Była wtedy jeszcze indyka niżej oceniana, ale też przecież bardzo głośna. W gruncie rzeczy wyszło też mnóstwo gier niezależnych w tym okresie czterotygodniowym, których tak naprawdę świat w ogóle nie dostrzegł, bo nie miał jak. A mimo, że te gry miały bardzo wysokie oceny, to bardzo często nie przekraczały tego 1000 pozytywnych, nie 1000 pozytywnych, ale 1000 całkowitych opinii na Steamie, zamykając się w 500, 600 łapek w górę bądź w dół. Więc mówimy o tytułach, które są doceniane przez niszę, jaką jest branża, ale w gruncie rzeczy większość gier tak naprawdę ucieka nam bokiem. Nie zwracamy na nie uwagi, co najwyżej traktujemy w ramach ciekawostki. Więc nie mają jak na siebie w pewnym sensie zarobić. A 1000 recenzji to nie przelicza się niestety na ten magiczny pułap 30-50 tysięcy sztuk, który pozwala często indykowi właśnie się zwrócić, więc tym samym to są gry, które były docenione, ale no niestety nie zarobiły na siebie. Jednym z takich teraz głośniejszych przykładów jest to, że studio tworzące Wizard with a Gun, które generalnie było śpiewająco oceniane i uwielbiane przez graczy i tak dalej, powiedziało, że no niestety gra nie zarobiła na siebie, nie stać nas, brakuje, jesteśmy 1,5 miliona w plecy, zamykamy się. Poza tym ten najbardziej oczywisty przypadek, czyli Hi-Fi Rush, czyli gra, która to nie jest tak, że ona na siebie nie zarobiła, z tego co wiem. Ona wyciągnęła pieniądze, ale niekoniecznie tyle, ale był satysfakcjonować Microsoft, który ma jednak bardzo, ale to bardzo duże ambicje, wręcz chorowite i musi zwiększać się z roku na rok jeszcze bardziej, tak? Musi pochłaniać więcej firm, więc odstrzeliwuje te, które nie spełniają jego oczekiwań, jakkolwiek wyimaginowanie wielkie by one nie były. No Hi-Fi Rush to jest w ogóle świetny przykład, bo mamy do czynienia z dużym sukcesem takim PR-owo-sprzedażowym, bo nawet osoby, które, tak z mojego podwórka personalnie, osoby, które nie grają w takie gry, zagrały w to i stwierdziły, wow, jaka świetna produkcja. I odbiór, oceny, sprzedaż, spoko, jednak Microsoft zamyka. Słuchajcie, czy według Was ten kryzys, o którym rozmawiamy, to jest coś, co się dzieje długofalowo i to będzie trwało? Czy być może będzie jakiś magiczny moment, w którym wyjdziemy z niego i nagle znowu ludzie będą mogli łatwo znaleźć pracę w game devie? Może nie łatwo, ale łatwiej. To znaczy, no mieliśmy już ze 3 takie kryzysy w ogóle w historii branży, licząc od lat 80., także to jest coś, co cyklicznie się pojawia zazwyczaj w towarzystwie jakiegoś kryzysu ekonomicznego. Akurat no, tym razem tylko trzeba mieć na uwadze to, że zazwyczaj w historii zaraz po wychodzeniu z tego kryzysu pojawiało się coś, co było takim punktem zwrotnym w branży i takim wielkim jakby markerem progresu i tak jak było to w latach kryzys ekonomiczny 2007, 2008, 2010, zaraz potem po 2 latach mobilki wystrzeliły w kosmos i nagle po prostu branża wyskalowała niesamowicie do góry. Poprzednio no to było tam połowa lat 90., więc to były różne przewroty ekonomiczne, tego typu sprawy, no to wtedy akurat wjeżdżała tak naprawdę era pierwszego PlayStation i pojawiło się prawdziwe 3D, więc ten skok jakościowy był wtedy z kolei duży i to też znowu wyskalowało branżę
branżę, która dźwigała się jeszcze długo po tam kryzysie z lat 80. No i tak naprawdę mając taki, powiedzmy, obraz tego mentalny, teraz się zastanawiam po prostu, co będzie tym kolejnym wyznacznikiem, który sprawi, że tą branżę wyciągnie do góry. No i na razie czegoś takiego nie widzę. Sami analitycy mówią, że raczej wszystko się unormuje dopiero w 2025-2026, więc to dalej jest tymczasowe, tylko że może dłużej trwać niż zwykle. No i wszystko zależy od tego, jak jeszcze długo będzie ten punkt normalizacji. Oczywiście liczby zwalnianych ludzi już spadają, bo po największych tak naprawdę te koła się już tak w miarę zaczynają wygaszać na wodzie, no ale dalej jest jednak to, że no dosłownie 5 minut przed naszą rozmową usłyszałem o 2 polskich spółkach, które się będą zamykały i kolejne prawie 100 ludzi straci pracę. Więc no widać, że to się jeszcze nie zatrzymało. Czy możesz powiedzieć, jakie to są studia? Nie, ale będą prawdopodobnie w przeciągu tygodnia będą raporty finansowe. Rozumiem. No i właśnie jakby to, co powiedziałeś, generuje mi takie pytanie. Co mają zrobić ludzie, którzy na przykład kończą właśnie studia game devowe i chcą znaleźć pierwszą pracę? Bo seniorzy, chociaż i tak mają teraz dużo trudniej, to gdzieś tam zawsze jakiegoś seniora można złapać, gdzieś go wcisnąć, powiedzmy, ale taki junior bez doświadczenia teraz już nawet nie ma gdzie w ogóle tego doświadczenia zdobyć. Ja tylko jeszcze podam taki przykład na szybko. Jak rekrutowaliśmy po Robocopie, po premierze na stanowiska juniorskie, mieliśmy około 250 zgłoszeń dziennie na jedno stanowisko. No to jest sporo, I zdecydowanie. to jest masakra. I teraz jest jeszcze trudniej. To jest właśnie ten problem, że teraz jest jeszcze trudniej, dlatego, bo no, nie ma takiego budżetu, żeby na przykład zaangażować, chociażby zaoferować staż, żeby wybadać gdzieś ten rynek i tak dalej, ale to nie jest tak, że w ogóle nie ma pracy dla juniorów. To wrzucałem ostatnio taki dość duży post, który skupiał właśnie wszystkie portale pracowe, firmy, które zatrudniają i tak dalej. I tam można zauważyć, że jest ileś miejsc albo na otwartych pozycjach, czyli niezależnie od doświadczenia, bo na zasadzie, że firma sobie po prostu będzie te oferty przeglądać i kogoś może zaprosić do współpracy, ale też dla regularów i juniorów też są miejsca, dlatego, bo dużo prac w game devie nie wymaga po prostu absolutnych kozaków i specjalistów. Jest dużo tej pracy takiej zwykłej, trudnej, żmudnej, warsztatowej, która po prostu tylko wymaga odpowiedniego zaangażowania i uwagi, a nie wymaga nie wiadomo jakiego doświadczenia, więc też opłacalne jest dla firmy, żeby zatrudniać tańszych pracowników. To jest też inna sprawa. Tyle, że no po prostu takich posad jest mniej, a no ostatnimi czasy nie było już i tak dużo, więc bo tak naprawdę rynek juniorów się załamał w momencie COVID-u, bo wtedy no niestety pracodawcy nie mieli tak dużego zaufania w profesjonalizm osób, które dopiero zaczynały w branży i ciężko było zrobić ten, brzydko mówiąc, onboarding, czyli to wprowadzenie do pracy, które by gwarantowało to, że nie wiem, dana osoba załapie etos pracy, rytm i tak dalej i będzie później można było zostawić w pracy zdalnej. Więc no siłą rzeczy jest znacznie trudniej. To nie jest tak jednak, że nie można znaleźć tej pracy, bo oferty są, tylko że no właśnie, firmy chcą ludzi, którzy potrafią robić rzeczy. Nie musicie mieć formalnego doświadczenia, nie musicie mieć CV na pół strony, na stronę na 2-3, ale musicie pokazać, że umiecie coś zrobić od początku do końca i to jest najważniejsze i niezależnie od specjalizacji. Jeżeli jesteście w stanie zadizajnować prostą mechanikę, zaimplementować ją, zrobić builda gry, to już jest więcej niż połowa aplikantów. Jeżeli jesteście grafikiem 2D, potraficie namalować postać, pociąć ją w elementy, które później chociażby koślawo, ale zanimujecie i ją wrzucicie do silnika i ją pokażecie w silniku, to już tak wiecie więcej niż połowa ludzi, którzy aplikują na dane stanowisko. Umieć dostarczać rzeczy nawet w formie najprostszej, ale no po prostu nie trzymać się w bardzo wąskiej specjalizacji i powiedzieć, że reszta elementów ktoś zrobi za mnie, tylko właśnie wykazywać tę inicjatywę. Plus, no, mając tyle zasobów
i tyle narzędzi, które są absolutnie za darmo, to jedyne, co ludzi powstrzymuje, to tylko brak czasu i zapału, co prawda, no, jest to wnerwiające, nie jest łatwo, ale wciąż i teraz, tak jak mówię, jest trudniej niż dotychczas, natomiast nie jest to niemożliwe, tylko po prostu nauczyć się dostarczać chociażby proste rzeczy od początku do końca. W zasadzie opowiedziałeś o tym tak, jak ja bym powiedział, bo się w 100% z tobą zgadzam. Przy przeglądaniu CV przeważnie jest tak, że większość takich zgłoszeń, szczególnie juniorskich, nie ma w sobie nic. Jakby jest informacja o skończeniu jakiegoś kursu, zrobieniu tutoriala, co już jest w sumie czymś, ale jakby nic poza tym, żadnej informacji. Może komentarz, że chciałbym robić gry od dziecka, co jest takim już troszeczkę memem rekrutacyjnym, że ktoś chce robić gry od dziecka, ale nic do tej pory przez 30x lat nie zrobił. Natomiast to, co jeszcze bym tutaj chciał dorzucić do tych rad, o których mówiłeś, to nie zatrzymywać się na wysłaniu 2 czy 3 CV, tylko naprawdę spamować do wszystkich firm, które znajdziecie, bo często jest tak, że firmy myślą o rekrutacji dopiero albo tą rekrutację mają, tylko prowadzą ją sobie na jakichś magicznych game devowych forach lub Facebookach i warto do nich podesłać, bo być może akurat nasze CV ich zainteresuje. I myślę, że tymi radami przeszlibyśmy do naszego korowego tematu, który jest też takim troszeczkę taką odnogą tego, co się w ogóle dzieje w branży i zarazem case study na wielu płaszczyznach. Mianowicie to, co się stało i co się działo w All In Games. Tutaj bym się chciał tak na początek zapytać, bo generalnie rozmawiamy bazując na artykule też, który tutaj Karol przygotowałeś, który trochę zatrząsł polską branżą, a raczej to, co w nim opisujesz. I chciałem się ciebie zapytać, co w ogóle się wydarzyło, że zdecydowałeś się taki artykuł napisać? Na samym starcie rozbroiłbym taką podstawkę, podkładkę prawną, mówiąc, że owszem, to jest w pewien sposób kryzys All In Games, ale mówimy o zwolnieniach i zalegających wypłatach dla ludzi firmy Iron Bird Creations, która jest spółką zależną All In Games. Oczywiście jedną z kilku spółek zależnych All In Games i w każdej z tych spółek pracują ludzie, którzy działali jakkolwiek przy aktualnej grze studia, czyli Phantom Hellcat, ale mówimy jednak o tym, że w zarządach czy radach nadzorczych, czy w akcjach, we wszystkich tych firmach stanowiska piastują ci sami ludzie z drobnymi różnicami, jeżeli chodzi o ich hierarchię czy pozycjonowanie. To tak na start, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń. A jeżeli chodzi o jakiś taki punkt wyjściowy, dlaczego ja w ogóle zacząłem to pisać, z bardzo prostego powodu. Po prostu do mnie napisano. Napisano do mnie, bo trochę to byli ludzie, którzy czuli się w potrzasku, nie do końca wiedzieli, co mają zrobić. Wisiały nad nimi wysokie kary NDA. Tak naprawdę Państwowa Inspekcja Pracy zdaje sobie sprawę z sytuacji, bo parokrotnie były tam już zgłaszane sytuacje w All In Games, ale reaguje tylko wtedy, kiedy otrzyma konkretny wniosek. Więc w gruncie rzeczy trudno im było podjąć pracownikom jakiekolwiek działania, które miałyby wymierny efekt. Więc parę osób zgłosiło się do mnie, potem już troszkę więcej. No ja uznałem, że skoro jest taka potrzeba, no to taki tekst należy napisać. No i napisałem, a po publikacji okazało się, że będzie najprawdopodobniej trzeba napisać jeszcze więcej, bo często okazuje się, że moment publikacji tekstu jest punktem zapalnym i uwierzcie mi, jest punktem zapalnym, bo dużo osób nagle nabrało odwagi i bardzo dobrze i wychodzą sytuacje z teraz, wychodzą sytuacje sprzed roku, wychodzą sytuacje sprzed 4 lat i to wcale nie sytuacje tajne, co prawda takie, o których nie można głośno rozmawiać właśnie ze względu na ich prawną dwojakość, ale to są sytuacje, które ludzie siedzący bardzo mocno w środku, czy inwestorzy, czy pracownicy, jakby jest świadomość o problemie, ale nie ma pomysłu na jego klarowne rozwiązanie. A tak naprawdę napisanie tekstu nigdy nie jest gwarancją, że to prawnie się rozwiąże,
ale mowa o jakiejkolwiek platformie, o jakiejkolwiek formie popularyzacji ważnego tematu. Szczególnie, że on pociąga zapewne sznurki, bo tak jak pisałeś w tym artykule, jeszcze zanim został opublikowany, to już zgłosił się do ciebie prezes All In Games. Tak, bardzo, bardzo szybko. CEO Marcin Kawa dowiedział się najprawdopodobniej, no bo ja zacząłem, brzydko mówiąc, kontaktować się bezpośrednio z ludźmi, którzy mieli, do których miałem jakiekolwiek dojścia i wiedziałem, że mogą mieć aktualnie bezpośrednio związek z sytuacją. No i niektórzy się zgodzili, a niektórzy się nie zgodzili. No i pewnie w związku z tym te osoby, które się nie zgodziły, bardzo szybko poniosły sprawę dalej. No i otrzymałem telefon, ale był to bardziej telefon kontrolny, żeby upewnić się, że tekst powstaje i że tekst zostanie napisany przede wszystkim o pracownikach, a nie o rzeczach, które łamią NDA. Ale to bardzo często są rzeczy, które jest bardzo trudno zweryfikować, co jest tajemnicą handlową, a co nie, bo tajemnica handlowa jest bardzo, bardzo wygodnym pojęciem dla ludzi, którzy pociągają za te sznurki. No zresztą, jeżeli chodzi o NDA, to łatwo wykorzystać go przeciwko pracownikowi. Coś, co powinno być dla niego często prawem, nawet już niemożliwością, tak jak otrzymywanie wypłaty. Nagle się okazuje, że nie możemy o tym, że jej nie dostajemy, nikomu powiedzieć, bo chroni nas, albo raczej prezesa firmy, właśnie ta podpisana NDA-ka. I zastanawiam się, jak to się w ogóle dzieje. Albo jeszcze zanim przejdziemy do tego pytania, chciałem się ciebie zapytać, bo powiedziałeś, że Karol, że tutaj zaczynają wychodzić jak lawina nowe rzeczy. Czy jest coś, co możesz powiedzieć więcej na ten temat? Na ten moment nie, ale jakby wszystko, jestem aktualnie książką w tym sensie otwartą, że no inaczej, mam otwartą skrzynkę pocztową i ludzie mogą do mnie dalej pisać, w tym sensie, że zajmiemy się tym. I już mówię nie tylko o zaangażowanym w mnie, ale pionie redakcyjnym, złożonym z ludzi, do których też osobno napisali inni po publikacji tego tekstu. Wydaje nam się, że to jest jakieś minimum, które możemy zrobić. A jeśli już się powiedziało A, no to wypada powiedzieć B, bo tak naprawdę jeżeli my tego nie pociągniemy dalej, no to sytuacja znowu zostanie jakby schowana pod dywan. I ja tutaj nie mówię tylko o All In Games, żeby sprawa była jasna i tylko właśnie o szerszym zjawisku. Mówię, no to mogę zresztą powiedzieć. Zwolnienia, wiadomo, że do nich dochodzi, wiadomo, że o nich rozmawiamy, wiadomo, że są bardzo często ludzkim dramatem, ale zalegające wypłaty, przynajmniej dla mnie, były nowością. W tym sensie, że nie spotykałem się z tak długimi okienkami, w których te wypłaty nie dochodziły do ludzi, a ludzie dalej pozostawali w firmie. No i okazuje się, że jeżeli chodzi o zaleganie z wypłatami, to jest to niejednostkowy przypadek, a już mogę powiedzieć chyba patopraktyka. Ja nie ukrywam, że pracując w branży growej, chyba w 3 pierwsze firmy, w których pracowałem, prędzej czy później miały problemy z wypłatami. Tak. U Słyszałem o mnie. opóźnieniach Mhm. i kwestii opóźnień i tego, że pieniądze dostaje się po jakimś czasie. Jakby były dla mnie raczej wiedzą powszechną, ale kwestie niewypłacania, a następnie zwalniania ludzi, to też jest taki bardzo dziwny ciąg logiczny. Bo jeżeli firma się zadłuża u pracowników, to logika raczej podpowiada, że wypadałoby ich zwolnić nieco prędzej, aby ten dług był mniejszy i jak najszybciej nawet te osoby zwolnione, którym się zalega z wypłatą, móc je spłacić. A tutaj te osoby trzymano dość długo i z tego co wiem jest to efekt tego, że po prostu dalej wierzono w projekt. Dalej wierzono w to, że Phantom Hellcat może powstać z tą ekipą. Ba, nawet teraz z tego co wiem osoby, które pozostały w tym miejscu, dalej istnieje jakakolwiek wiara w to, że Phantom Hellcat zostanie doniesiony. I oczywiście wszystkim deweloperom, którzy biorą udział w tym projekcie gorąco kibicuję pod tym względem, że sam fakt tego, że ci ludzie zostali miesiące w tym miejscu pracy, no wynika w mojej opinii z jednego prostego powodu. Już odstawiając strach przed NDA-kami, jakby odstawiając go na bok, no wydaje mi się z tego, że game dev jest jednak utożsamiany z pewnego rodzaju
pasją albo eskapizmem. Proces twórczy, bardzo łatwo można się w nim zatracić i bardzo mocno związać z dziełem, które się wykonuje. Więc jeżeli działa się jeszcze w ekipie, która wzajemnie się nakręca, nawiązują się w niej dobre relacje, a z tego co wiem, to w Iron Bird Creations to dobre relacje były, ludzie się lubili, to wierzę się w to, że ta gra powstanie i wierzę się w to, że tak jakby nadaje się jakby sens swoim codziennym działaniom. A jeżeli dostaje się jeszcze za to pieniądze, tak jak powinno być, no to super, jakby balans zachowany. I w tym momencie tego balansu nie było, ale ludzie dalej robili to, co lubili robić. I to jest element, który jest wykorzystywany przez ludzi postawionych wyżej, czyli ta taka pasja, taka radość stworzenia, to jest nuta, na której bardzo łatwo zagrać i można na niej pociągnąć, jak widać, nawet te pół roku. Ja myślałem, że te czasy, kiedy niepłacenie pracownikom, którzy pracują przez pół roku w game devie już minęły, bo osobiście znam rekordzistę, który te 10 lat temu pracował rok bez wypłat i był w stanie w jakiś sposób pociągnąć z różnych powodów. Natomiast okazuje się, że to zjawisko w czasach dzisiejszych nadal występuje i to nawet w takiej trochę ukrytej skali, bo z jednej strony mamy chociażby pracę tą półroczną tych pracowników, o których rozmawialiśmy, a z drugiej strony przykładowo słyszałem o praktyce zatrudniania na wolontariat, który trwa nieskończoną ilość czasu. Dokładnie słyszałem o rocznym przypadku. Tutaj widzę, że Grzegorz zna z autopsji. Ale zastanawia mnie właśnie to, co poruszyłeś, Karol. Jak to się dzieje, że ci ludzie nie dostają środków na życie? Biorą kredyty, żeby móc coś zjeść przez pół roku i nie są w stanie z tej pracy zrezygnować. Znaczy tutaj to jedyne co mi chodzi po głowie, jak sobie tak przypomnę właśnie te czasy dopiero wzrastającego jako takiego profesjonalnego game devu, który zaczął nie wiem, podsuwać ludziom faktyczne umowy, a nie układy na gębę, na uścisk dłoni prezesa i potem właśnie niepłacenie miesiącami. Ja myślałem autentycznie, że te czasy minęły i mnie bardzo to uderzyło właśnie w swoim artykule, Karol, że ktokolwiek stosuje takie praktyki, zwłaszcza, że teraz wydawało mi się, że normą jest umowa o pracę, ewentualnie B2B, w którym w momencie, kiedy pracownik jest w miarę świadomy swoich praw, czy kontrahent jest w miarę świadomy swoich praw, jest w stanie coś wyprocesować, a jak nie, to po prostu bez żalu idzie dalej, tylko że no właśnie. Nie wliczyłem tego, co sam wielokrotnie przeżywałem, czyli właśnie tego związania z pracą, wyznaczania swojej wartości przez to, co się robi, właśnie chęci pomocy innym, czy to właśnie ten taki to takie wrażenie, że no nie mogę zostawić zespołu samego po prostu na pastwę losu i tak dalej i jednak pocisnę, jakoś wytrzymam i ja rozumiem właśnie taką pasję i to jest piękne, natomiast bardzo szybko wypala. Ja po 4 takich wypaleniach niestety nasiąknąłem takim cynizmem, że no niestety ja robię dalej rzeczy z pasji, ale w momencie, kiedy coś jest nie tak w papierach, no to bez żalu idę po prostu dalej. Natomiast faktem jest, że no, takie historie kiedyś się zdarzały w istocie, natomiast myślałem, że już branża na tyle wydoroślała, że takich rzeczy nie robi. Nie robi pracownikom w pierwszej kolejności, bo to jest żerowanie raz, że na czyjejś pasji, dwa na powiedzmy braku doinformowania, 3 na ludzkich emocjach, także to jest dla mnie pod kątem przynajmniej takim społeczno-zawodowym najwyższa forma bardzo, bardzo złej manipulacji, aż serce się kraje, jak sobie, bo dosłownie no, PTSD mi się włącza, jak sobie przypominam historię ludzi, którzy 3, 4, 5 miesięcy po prostu nie dostawali wypłat, nie mieli nawet jak zaciągnąć kredytu, bo też byli na umowie o dzieło, a potem tak naprawdę nie wiem, do tego stopnia się działy rzeczy, że robiliśmy sobie wspólne posiłki w robocie po prostu, bo tak było taniej, żeby ludzie zjedli coś ciepłego, także to była tragedia i jak sobie teraz patrzę na to, że mamy 2024, to już takie rzeczy dziać nie powinny, a jednak gdzieś dalej są. To jest tragedia. Tutaj jeszcze oprócz takich czynników jak pasja i zaangażowanie, które no, są znaczącym czynnikiem, biorąc pod uwagę, że to jest trochę tak, jakbyś wychowywał dziecko, tworząc grę.
bardzo dużo ładujesz w to czasu, energii i wiesz, już prawie jest koniec, już tam możesz je w świat wypuścić, więc nie chcesz tego porzucać, szczególnie, że ktoś cię jeszcze nie wpisze do kredytów, co jest takim symbolicznym podpisaniem się pod dziełem. Natomiast tutaj jeszcze, Karol, w swoim artykule pisałeś o czymś, co według mnie jest ważne, żeby na to uważać, mianowicie taka forma manipulacji, w której szef mówi do ciebie, że jeżeli komuś o tym powiesz, to inwestorzy nie zapłacą całej firmie, bo według mnie to jest znaczący czynnik, który się tam pojawił. Też trzeba rozgraniczyć w tym przypadku osobę szefa, a tak jakby tę osobę zbiorową zarządu, bo tak naprawdę funkcja pośrednika jest bardzo niewdzięczna, tym bardziej kiedy zarząd dawkuje bardzo oszczędnie informacje, które wysyła ludziom, a tak naprawdę nie wysyła ludziom, tylko jest to jeden zbiorczy mail bądź jakieś pojedyncze zdania przekazane właśnie poprzez pozycję szefa. Ale niestety jest to praktyka, no, z którą ci ludzie musieli przez te pół roku żyć i żyli w pewnego rodzaju nadziei tak naprawdę, bo ja przedstawiłem tak naprawdę relacje z całej korespondencji mailowej Marcina Kawy i Macieja Łasia, czyli kolejno CEO i wiceprezesa zarządu All In Games, w którym tak naprawdę informowano, że przecież to wszystko jest na bieżąco ustalane z inwestorami, zaczynamy już spłacać ludzi, że w następnym tygodniu pojawią się pierwsze wyrównania. I tak co tydzień taki mail się pojawiał, no to do następnego tygodnia. Wtedy zaczniemy, tak? I tak samo była budowana nadzieja związana z tym, że pokazałem Phantom Hellcat na GDC, pokazałem grę i powiem tak, jest świetnie odbierana. Szukamy wydawcy, będzie doskonale. Problem jest tylko jeden. Usłyszałem, że sytuacja w branży jest tragiczna i wszyscy mówią, że jest bardzo źle. Czyli ja tutaj widzę pewnego rodzaju budowanie narracji, która ma przygotowywać pracowników na nadchodzący czas i raczej na rozczarowanie i na pewien marazm. I trochę to, co jest dla nas oczywistym red flagiem i to, co jest dla nas oczywistym ostrzeżeniem, bardzo często jako ten red flag jest pomijany dla aktywnego pracownika, ale też, to chciałbym bardzo podkreślić, dla osoby poszukującej pracy. Bo jeżeli mówimy o firmie, która nie płaci ludziom, a następnie uruchomi kolejny proces rekrutacyjny, to czy w momencie, w którym mamy tak poważny kryzys w branży, że te miejsca są na wagę złota, to czy dana osoba będzie się patrzeć na to, do jakiej firmy idzie? Powinna, ale jaki procent pracowników rzeczywiście to sprawdzi? Jeśli mówimy o stanowiskach dyrektora kreatywnego, tak? To jest przecież rozbudza wyobraźnię. Albo mówimy o stanowisku lead programera, albo mówimy o stanowisku nawet szeregowego game designera. Bardzo dużo osób nie przeczyta tekstu, nie usłyszy ostrzeżenia od osób, bo na przykład nie ma znajomości w branży, bo rozpoczyna. I tutaj widzę problem, tym bardziej, że mówimy o firmach, które jednak zatrudniają młodych ludzi, którzy, nie chcę powiedzieć brzydko, że są naiwni, ale wierzą w to, że znajdą pracę stabilną albo że w ogóle znajdą pracę. Jeżeli już ją znajdą i zderzą się ze ścianą, no to rodzi to wiele potencjalnych problemów, nie tylko jeżeli chodzi o dalsze poszukiwanie pracy, ale mówię też o problemach zdrowotnych, psychicznych, jakichś blokadach, stanach depresyjnych, o których ja słyszałem. I tak naprawdę też nie mogę wchodzić w szczegóły, bo to są osobiste problemy ludzi, ale musimy wiedzieć, że te osobiste problemy ludzi wynikają z pewnych systemowych patologii, których patologia jest w mojej opinii nadużywanym słowem, ale jakby chciałbym, żeby przynajmniej to wybrzmiało, bo ja też muszę uważać na to, co ja mówię pod kątem subiektywnym, ale to jest pewnego rodzaju odstępstwo od normy, które nie powinno mieć miejsca, tym bardziej, że mówimy tutaj o ludziach totalnie nieprzygotowanych na to, co ich czeka. Może są przygotowani pod kątem czysto zawodowym, ale korporacyjnym już nie jestem taki pewien.
Tutaj też zauważyłeś jedną dość ważną rzecz, a mianowicie to się jeszcze wiąże z poprzednim tematem i wysyłaniem CV, ale to, że edukacja w naszym państwie niezbyt przystosowuje cię do pracy, ale daje ci dużo teorii, może jakieś praktyki, natomiast ludzie po studiach game devowych nie wiedzą, co powinno zawierać CV, co powinno zawierać portfolio, albo jak się bronić przed takimi praktykami, jak właśnie tutaj wymieniłeś. Jakie są red flagi? Bo przykładowo, z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli firma ci mówi, że wypłata będzie za tydzień, a jej nie ma, to prawdopodobnie będzie za 2 lub 3 miesiące, o ile w ogóle. I za 3 razy, kiedy miałem te problemy finansowe z moimi gdzieś tam szefami, to zawsze wyglądało to tak samo. Zawsze była informacja, że słuchajcie, bank mi nie zrobił przelewu, bo coś tam się wystraszył, albo coś takiego, czy tam kurier się zgubił w Warszawie z pieniędzmi i pieniądze będą za tydzień. Po czym za tydzień ich nie ma, jest cisza w komunikacji nagle. Albo kolejna wymówka. I to się powtarza, jakby nie spotkałem się jeszcze z... Najprostszy rodzaj zderzenia dwóch stanowisk, czyli pracownik mówi, mam do tego prawo, a pracodawca mówi, za to jest kara. To jest tajemnica handlowa. To już jest łamanie NDA-ki. I w tym momencie ty musisz od siebie dodać, jakby wyciągnąć dodatkowy wysiłek, rzeczywiście zweryfikowania, czy ty masz do tego prawo, czy mi za to grozi kara, a jeżeli kara zostanie nałożona, to co ja mogę z tym zrobić? I to już jest tak naprawdę, wykracza poza jakiekolwiek CV-ki, wykracza poza ten szereg kompetencji, które zwykle zyskuje się na jakichkolwiek kursach. No, zwykle kursy designerskie polegają jednak na tym, aby uczyć się designować grę, a nie uczyć rozmawiać z ludźmi na wyższych szczeblach, tak? Bo teoretycznie są stanowiska w firmie, które polegają właśnie na pośredniczeniu pomiędzy jedną a drugą stroną, ale bardzo często mówimy o osobach, które są całkowicie inne. I jedna osoba odbierze fakt niepłacenia pieniędzy przez jakiś czas z nieco większym spokojem, bo na przykład sobie odłożyła, a ta druga no nie ma za co żyć i jest w słabej sytuacji psychicznej. I co może zrobić, jeśli jeszcze widnieją nad nią kary, tak? Wiszą nad nią kary. To jest dla mnie sytuacja, którą można rozwiązać, no chyba właśnie tylko wprowadzając pewnego rodzaju świadomość wśród pracowników. Być może warto zacząć mówić dość publicznie o tym, jak radzić sobie w takich sytuacjach, jakie są nasze pracownicze prawa. Pewnego rodzaju wstęp dla tych, którzy zaczynają, którzy dopiero się uczą, żeby wprowadzić to również jako rodzaj pewnej edukacyjnej normy, chyba że ona już jest, chyba że o tym możecie mi powiedzieć, że coś takiego już funkcjonuje w miarę na szeroką skalę. Na studiach tego raczej nie uczą niestety. Trzeba, do tej pory z tego co się spotykałem, to można jedynie nauczyć się tego na własnych błędach, albo czytając, albo z przyzwyczajenia już bardzo uważnie czytając umowy. Znaczy najlepszą nauczką jest jak się raz, 2 razy sparzycie. To wtedy po prostu tak bardzo już człowiekowi wchodzi w nawyk, żeby wczytywać się w bardzo charakterystyczne punkty umowy, że nawet nie trzeba czytać całej, żeby wiedzieć, czy coś jest tak, czy coś jest nie tak. Więc no trochę trzeba się jednak zawsze dokształcić, no bo trzeba pamiętać, że na przykład jak macie umowę o pracę, a pracodawca do umówionego w umowie terminu nie zapłaci wam, to nie macie obowiązku przychodzić na przykład do pracy. I nie ma za to kary z tego tytułu, po prostu to jest umowa dwustronna, są pewne prawa i obowiązki. Jeżeli jesteście kontraktorem B2B i macie niepłacone na czas, a macie wyraźnie to określone w umowie, to też macie na przykład prawo odstąpić wykonywania, o ile odpowiednio jest to skonstruowane oczywiście w umowie, macie prawo do odmówienia wykonania pracy danego dnia, dopóki jakby zleceniodawca wam nie ureguluje płatności. To wszystko jest kwestia właśnie wiedzy, skonstruowania umowy i oczywiście w momencie, kiedy startujecie w branży, to zawsze jest to trudniej. W momencie, kiedy już człowiek ma doświadczenie, to może też negocjować umowę, więc jest wiadomo łatwiej. Prawnik trochę kosztuje, ale są konsultacje prawnicze, które za darmo uzyskać, chociażby w ramach Digital Dragons Academy. W kontekście różnych konferencji są darmowe porady prawne, to są darmowe konsultacje CV. Trzeba szukać, wchodzić na grupy chociażby facebookowe, Game Dev Praca, coś takiego i jest kilka takowych, natomiast w większości są prowadzone właśnie przez ludzi w branży i po prostu pytać, bo ostatnio było już znowu wypełzł z pieczary taki jeden osobnik,
którego nie chcę nazywać z imienia i nazwiska na wszelki wypadek, ale jak ktoś słyszał kiedyś o Artist Studio, to wie, o kogo chodzi. To jest osoba, która najpierw zatrudnia na zasadzie praktyk niepłatnych, wysyła ileś zleceń, potem nie mówi dokładnie, które są opłacane, które nie, i ostatecznie te, które teoretycznie miały być opłacone, nie są opłacone, bo nagle słyszy się, że tak naprawdę to było jeszcze w ramach praktyk. No i a jeżeli coś miało być już faktycznie na umowę, to ta umowa nie jest zrealizowana przez kilka miesięcy. I jak już była taka sytuacja dobrych parę lat wstecz, tak teraz widziałem właśnie wpis jakiejś nowszej osoby w branży, która no mówi, ej, słuchajcie, bo jest taki koleś i tak patrzę imię i nazwisko, no tak, to już jest osoba znana. No i w tym momencie mi się zapala, to w pierwszej kolejności, jak nie wiecie, z kim wchodzicie w umowy, jak nie znacie firmy, macie fora, jest dostęp do internetu, są ludzie z branży, którzy też są bardziej bądź mniej publiczni, ale no mamy te fora deweloperów czy grupy facebookowe, wystarczy zadać pytanie. Ten świat jest za mały, żeby się ludzie nie znali. Są persony, które albo już mają absolutnie wilczy bilet, to też chyba za niedługo do tego dojdziemy, albo takie, które sobie na to zbierają, albo takie, które po prostu omija się szerokim łukiem. Tak więc pierwsza, najważniejsza porada dla młodych, zadawać pytania, zanim cokolwiek się zadeklarujecie czy podpiszecie. Jak tutaj Grzegorz mówiłeś, ja się mimowolnie uśmiechałem i wiem, że mamy temat poważny, ale dosłownie kilka dni temu mieliśmy u nas na serwerze Granatomii Discordowym taką rozmowę o zleceniach i jedna dziewczyna zaczęła mówić, no bo zatrudnił mi taki koleś i mi nie zapłacił. I ja się zapytałem, czy to jest ta postać, ta mitologiczna osoba, bo już mi ten opis po prostu pasował 100%. I tak, skąd wiedziałeś? Ja tą osobę znam od 10 lat, tylko tyle powiem, czyli projekt, który robiłem jeszcze w tej branży, który mnie włączył do niej, na którym się uczyłem kompletnych podstaw. I już wtedy poznałem tą osobę. I teraz przerażająca rzecz jest taka, że praktyka od 11 lat się nie zmienia. Cały czas słyszę o osobach, które nie dostają zapłaty, a nadal są ludzie, którzy się tej współpracy podejmują. I teraz moje pytanie jest takie: jakie są red flagi i co ci ludzie powinni wiedzieć i robić? Bo mówisz o tym, żeby pytać, ale czasami są pewne sygnały, które mogą świadczyć o tym, że ktoś ma już z góry takie nie do końca dobre intencje. Znaczy, no, na pewno trzeba pytać o opinii ludzi, to jest raz, dwa, w momencie, kiedy widzicie już, że wiadomo, teraz jest kryzys, więc każdy to może sobie tam jakoś wytłumaczyć, natomiast nie wiem, jeżeli macie faktycznie tyle nerwów, powiedzmy, i wiary w człowieka i raz ktoś powie, że no będą opóźnione wypłaty, ale jeszcze w ramach danego miesiąca to te pieniądze dostaniecie i nie są to tłumaczenia typu pies zjadł moją pracę domową, no to okej, dobra, czasami może się zdarzyć, ale jeżeli to jest coś notorycznego, uciekajcie. To jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli zawsze warto dać jak każdemu drugą szansę, ale na trzecią i czwartą trzeba mieć nerwy ze stali i najlepiej jeszcze zapas pieniędzy w portfelu, bo prawdopodobnie firma, która tak kombinuje, no niestety sama nie będzie miała z czego płacić. Tak, jeśli bank zablokował w pierwszym tygodniu przelew, to w drugim już trzeba się zastanowić, czy na pewno to jest problemem, czy może szef coś sobie wymyślił magicznego i po prostu nam nie zapłaci. A powiedz mi, Karol, mam jeszcze takie pytanie dotyczące tych zgłoszeń, które otrzymałeś. Czy ktoś tam wspominał o tym, że były jakieś wczesne sygnały tego, że może się właśnie tak dziać, że tych wypłat nie będzie? Czy ci ludzie naprawdę wierzyli i byli przekonani, że te wypłaty i brak zwolnień będą faktem? Były takie informacje, że to się już wcześniej działo. Przede wszystkim, że działy się opóźnienia. Działy się też wcześniej zwolnienia. Mówimy tutaj o końcówce 2022 roku, ale z tego co wiem, już też między innymi po publikacji, działy się również zalegające wpłaty
które nigdy nie zostały uregulowane. A mówimy w tym momencie o 2 latach. Rozumiem. Poza tym, co jeszcze mogło być pewnego rodzaju red flagiem, a nawet nie pewnego rodzaju, tylko taką gwarantowaną opcją, to jest fakt, że przy niektórych rozmowach rekrutacyjnych firma nie bała się mówić, że czasem zdarzy jej się opóźnienie wypłaty. I jakby pod tym kątem starała się być transparentna, ale na pewno nie było nic o tym, że te wypłaty mogą się nie pojawiać przez pół roku. Jeżeli chodzi o research, jak znaleźć takie informacje, tak naprawdę wystarczyło się najpewniej zwrócić do ludzi, którzy na LinkedInie mieli w swojej karierze wypisane te firmy i którzy też musieli procesować przez długi czas to, co się wydarzyło. Ale to właśnie wymagało tego ekstra wysiłku, tego sprawdzenia, do jakiej firmy ja idę, co ta firma robiła kiedyś, co ta firma robi teraz. Poza tym należy pamiętać, że mówimy tutaj o pracy w Ironbird Creations i choć większość pracowników wie, z czym to się je i wie, że tak naprawdę podlega All In Games, tak należy pamiętać, że idziemy do studia, które tworzy Phantom Hellcat i szuka tak naprawdę wydawcy, że jest to projekt trochę odseparowany od All In Games i w taki sposób też jest bardzo łatwo odwrócić uwagę twórcy od tego, że okej, mogliśmy mieć jakieś problemy, ale te problemy nie tyczą się tego podmiotu, tej spółki. Ta spółka jest inna, ta spółka to jest napisanie trochę innej historii. To jest trochę nowe rozdanie. Więc fajnie jest zrobić dobrze jest zrobić ze swojej strony research, ale trzeba pamiętać, że firmy starają się też takiego pracownika przekonać do tego, że ten problem, który on powiedzmy wychwycił w trakcie swojego researchu, wcale nie obowiązuje, wcale nie jest tak straszny. To niestety działa w dwie strony. No to jest tak naprawdę to, co też powiedział Grzegorz wcześniej, że współpraca z firmą, praca dla kogoś to jest forma współpracy. My wykonujemy jakąś pracę, on nam za to daje środki. Jeżeli jedna ze stron się nie wywiązuje, to obie strony mogą tą współpracę zakończyć. Natomiast jeżeli chodzi o research, to też Karol tu bardzo fajną rzecz powiedziałeś, o praktyce, z którą się w sumie bardzo rzadko, o ile prawie w ogóle nie spotkałem, że ludzie, to jest pracownicy potencjalni, nie robią researchu wśród innych ludzi. Czyli przykładowo rekrutując się do firmy X, faktycznie warto jest zagadać do ludzi, którzy tam pracowali lub którzy tam nawet dalej pracują. Nikt nam nie będzie miał za złe, że się zapytamy kogoś, kto jest w danej firmie, ej, jak ci się tam pracuje? I oczywiście w zależności od poziomu żalu, ta osoba nam powie szczerze lub nieszczerze, ale jakby jest szansa na to, że uzyskamy jakąś już wartościową informację, która nas przed czymś uchroni, szczególnie gdy pojawiają się takie zdania na rozmowie rekrutacyjnej, jak zdarza się, że wypłata się obsunie, bo dla mnie to już jest duża red flaga. Jeżeli wypłata się obsuwa, to znaczy, że relacje finansowo-inwestorskie są jakieś bardzo dziwne lub uzależnione od jakichś dziwnych miesięcznych milestone'ów. Ale możesz to też odebrać w drugą stronę, czyli wow, mówią mi o tym, nie boją się, więc tak naprawdę stawiają na bezpośredni kontakt z pracownikiem. Różnie to sobie można interpretować. Sam nie wiem, jak coś takiego bym odebrał na rozmowie rekrutacyjnej. To znaczy, jak się na przykład przeanalizuje niektóre firmy, znowu nie chcę mówić nazw, ale w momencie, kiedy słyszy się, że w ramach jakiejś spółki na przykład jest problem z wypłatami, a udziałowcy czy prezesura sobie jeździ sportowymi autami, no to też troszkę można mieć wątpliwości co do tego, jak to jest zarządzane. Ta sytuacja, która się wydarzyła w All In Games, choć można byłoby powiedzieć, że już jest wystarczająco trudna i nieprzyjemna, nagle się okazuje, że jednak ma jeszcze dalsze rozwinięcie, ale już takie niebezpośrednie, związane z jedną z byłych pracowniczek tejże firmy, Iron Games Studios. I
pech chciał, że na nią trafiła osoba, z którą ostatnio są znane wydarzenia takie jak Saunagate, czyli pan Jacek Piórkowski, który wychodzi na to, że próbował zrekrutować ludzi, którzy tę pracę stracili. I tu mam do ciebie pytanie, Karolu, czy ty może śledziłeś tą sytuację? Jakby, czy widziałeś, co się w ogóle wydarzyło? A, Śledziłem, bo to jest niespodziewany efekt uboczny tego tekstu, bo tak naprawdę, kiedy po prostu podkreślano, że tak, jestem osobą, która straciła pracę tu i tu, wtedy niby w superbohaterskiej pelerynie wyszła osoba, która tę pracę zaoferowała, a potem okazało się, że to jest tak naprawdę polowanie na łatwy cel, bo jest to praca o mm, W wątpliwym wymaganiach. tle moralnym i prawnym. Ale ja odbieram tę całą aferę saunową, trochę wam powiem, jako przepalenia styków. I ja nie mówię o tym, że temu panu się styki przepaliły, ale pewnego rodzaju przeciążenie systemu, że to jest sprawa mocno niepozorna, ale biorąc pod uwagę sytuację kryzysu, w jakim się znajduje branża i mnóstwo dramatycznych wydarzeń po drodze, to taka absurdalna sytuacja sprawiła, że tak dużo osób z game devu w ogóle w to weszło i że ta sytuacja w ogóle stała się wiralowa, że nie dość, że zwolnienia, nie dość, że te zalegające wypłaty, to jeszcze przychodzi sobie osoba i zaprasza do sauny, a nawet nie zaprasza, tylko mówi, to jest kwestia nie do negocjacji, tak? I ja trochę uważam, że to jest nieproporcjonalnie rozdmuchane do rozmiarów sytuacji wiralowej, tym bardziej, że zaangażowały się nawet w to strony content creatorów z Twittera i z tego, co słyszę, nawet z YouTube'a, tak? Bo jest to sytuacja, która jest po prostu klikalna, jednocześnie smutna, ale też pewnie dużo osób niegrzecznie uśmiechnęło się pod nosem albo po prostu nie wytrzymało z tego natłoku absurdów, które się tutaj ze sobą napiętrzyły. Dlatego ja, jeszcze raz powtórzę, uważam, że cała ta sytuacja jest po prostu efektem tego, że wszyscy jesteśmy już w tym tak zmęczeni, że ta drobna iskierka wystarczyła, żeby ten pożar wzniecić, choćby na te parę dni. ja się z tym kompletnie zgadzam. Mianowicie ludzie już potrzebowali takiego katalizatora, który pozwoliłby im wybrzmieć. No i pan Jacek znalazł się w bardzo złym czasie, robiąc creepy rzecz. Ta creepy rzecz została wzmocniona o jakieś 300%. I ja absolutnie go nie bronię, bo to, co robił, było creepy i niemoralne z wielu różnych względów. Chociażby z tego, że ta osoba, która została zwolniona, szukała pracy i była troszeczkę na ostrzu noża, a on gdzieś tam sięgał do tych ludzi aktywnie, pisząc do nich, czy to prywatne wiadomości, czy właśnie próbując się skontaktować przez LinkedIn. Natomiast ta sprawa zaczęła być przez ludzi kopana głębiej i okazało się, że tam jest dużo różnych dziwnych rzeczy, bo chociażby ten pan przedstawiał różne osoby o znaczeniu jakimś tam ważnym, publicznym, jak chociażby jedną z pisarek, jako swoich pracowników, którymi oni nie są, robiąc właśnie gdzieś tam problemy tym osobom. Ten absurd jest podkręcony o tyle, że mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, o osobie, która posiada przyboczną saunę i nazwę studia Spectrum Studios, które, uwaga, jest już zarezerwowanym tak jakby znakiem towarowym i znaleźć je możemy w Kolumbii, ale nie tej południowoamerykańskiej, a tej położonej w południowej Karolinie. Czyli jak dla mnie to jest wolna Amerykanka. To jest jakaś próba zadziałania pod wpływem impulsu, bo nie wierzę, że to już jest systemowa rekrutacja. Tym bardziej, że tak dużo rzeczy się tutaj nie spina ze sobą na poziomie organizacyjnym, nawet choćby właśnie, nie przywołujmy nawet tej pani z nazwiska, tak, ale ona ma już dość mocną pozycję w branży, a została tak naprawdę w to wplątana bez swojej wiedzy. To tylko pokazuje jakby naturę tego całego ekscesu. Grzegorz, według ciebie jaka powinna być reakcja branży na taką sytuację? Czy według ciebie jest to przesadzone, czy... To po prostu najpierw nie mieści mi się w głowie, że w ogóle ktoś jest w stanie wrzucać takie propozycje publicznie. To znaczy,
to nie jest podziwianie za odwagę, tylko to jest po prostu przerażenie głupotą. Ale no w momencie, kiedy się przejrzy niektóre oferty pracy, nie wiem, jako osobistej asystentki niektórych urzędników, polityków, prezesów, to dziwne wymagania dotyczące dyspozycyjności sugerują też bardzo niepokojące sytuacje. No i tutaj też taką właśnie zauważyliśmy jako nienegocjowalne sesje saunowe to jest coś, co jakbym siedział tydzień, to bym tego nie wymyślił. No naprawdę, autentycznie podziwiam kreatywność, przeraża mnie głupota. Oferowane są jeszcze larpy w saunie i śpiewane na żywo w nich ballady. O, Nie wiem, dobra, czy to lepiej, próbuję czy gorzej. naprawdę próbuję zachować powagę i mi ciężko po prostu, ale no to się bardzo rozniosło, no bo to też zostało zauważone przez między innymi Adriana Chmielarza, no, który ma bardzo szerokie zasięgi w branży. Rozpędziło się też już poza portale i kontakty game devowe, bo nawet jeden z popularniejszych twórców rolek w Polsce, czyli Make Life Harder, nawet wrzucił po prostu te screeny z opisami. Z tego, co tak pobieżnie sprawdzam, no to faktycznie to brzmi jako jakaś dziwna próba właśnie wykorzystania sytuacji, najpierw jako powiedzmy zawodowej, czyli no już nieraz przecież się działo tak, że w momencie, kiedy wiadomo było, że w jakimś studiu źle się dzieje albo będzie zamykane, no to wtedy ileś firm stara się na tym skorzystać jak najszybciej, próbując przejąć tych pracowników, co zazwyczaj jednak kończyło się dobrze dla tych pracowników, gdyż ludzie zachowują płynność pracy i często trafiają do naprawdę dobrego miejsca, robiąc bardzo fajne rzeczy. Chociażby z takich przykładów bardzo pozytywnych, który kiedyś się wydarzył, no to zamykanie Reality Pump to skutkowało tym, że masa osób przeszła do Bloober Team. No i patrząc teraz, jakie gry robią, no to jest olbrzymi przeskok między tym, co było kilkanaście lat temu, a teraz, więc są sytuacje, gdzie jakby ten mechanizm skorzystania na tym, że jakaś firma po prostu upada, czy źle się dzieje, no może mieć bardzo pozytywne skutki dla innej firmy, ale też dla pracowników, także wszyscy tutaj wygrywają. Natomiast w tym przypadku to brzmi nie tylko jako próba skorzystania w ramach kapitału, powiedzmy, zawodowego, ale też idzie to w bardzo niepokojące rewiry, dlatego no, piętnowanie takich sytuacji jak najszerzej i jak najszybciej wydaje mi się akurat zasadne. Co prawda faktycznie już się po prostu ludziom trochę ulewało ze względu na aktualny stan branży, tak jak już mówiłem, no po prostu nie ma tygodnia, gdzie nie zwalniano by dziesiątki ludzi, więc na pewno to pomogło w zyskaniu trakcji jakby tego całego problemu, ale dobrze, dlatego, bo wydaje mi się, że tak właśnie niepokojące, zahaczające o bardzo wątpliwe moralnie i nieetyczne praktyki trzeba tępić jak najszybciej, żeby nie zdarzyło się przez przypadek jakieś większe nieszczęście, bo najgorszym w takich sytuacjach, które są bardzo wątpliwe, jest to, że ludzie dają na to ciche przyzwolenie, nikt nie zwraca na to uwagi, a potem kończy się to nieraz tragedią. Więc to, że ludzie generalnie zebrali się i dosłownie no, napiętnowali tegoż delikwenta, to na pewno jest jakieś zabezpieczenie na przyszłość, żeby nie było takich sytuacji. Natomiast no, zasięg i efekt tego jakby w szerokim ujęciu to faktycznie to jest tak jak mówicie, już ten efekt rozpędu, stresu i takiego ulania się powiedzmy ostatnich problemów. Wciąż To jest wydaje mi się, że to... dziennikarskie marzenie. Sorki, że ale to to już... właśnie jeszcze... Bo tutaj reakcja była faktycznie wzorowa. Dużo osób po prostu zaczęło to podawać dalej, komentować jakby wyrazy wsparcia, przekazywać. Zapewne też coś z tego wyjdzie pod kątem jakichś wniosków na przyszłość, ale trochę mi się właśnie marzy, żeby tego rodzaju reakcje pojawiały się przy każdej większej aferze, że tak tujmy, game devowej, gdzie nie tylko mówimy o jakiejś troszkę odklejonej jednostce, ale też o firmie, która czarno na białym bardzo naciąga
prawa pracownicze i bardzo naciąga naszą taką zwyczajną ludzką cierpliwość i jakieś takie normy przyzwoitości. Bo uważam, że w takich przypadkach strach przed reakcją jest uzasadniony, bo z tego, co rozmawiam z deweloperami, oni po prostu się boją, że jakakolwiek bardziej stanowcza reakcja może sprawić, że ich przyszłość na rynku będzie stała pod znakiem zapytania, że jeżeli ktoś z góry będzie pamiętał, że ty zareagowałeś wtedy, kiedy ten mój kolega albo gość, z którym kiedyś dzieliłem akcję, albo cokolwiek innego, ty poszedłeś za tłumem i go skrytykowałeś, więc ja cię teraz nie biorę. Co prawda nie powiedział pewnie tego w twarz, ale na przykład uzasadnił rekrutację bądź zatrudnienie takiej osoby właśnie od jakiegoś osobistego przetarcia z przeszłości. I nie wiem, taka jest moja perspektywa osoby, która patrzy z zewnątrz, że bardzo dużo jest w tym środowisku właśnie strachu przed tym, że one nie będą mogły spełniać się w zawodzie, który kochają, który lubią. Tylko właśnie i wyłącznie przez to, że postawione są bardzo, ale to bardzo wysokie, cienkie granice pomiędzy tym, co można powiedzieć, a czego nie można, i te granice są wytyczane przez ludzi, którzy te granice przekraczają sami na co dzień. I ja myślę, że tymi słowami będziemy kończyć ten odcinek, ponieważ przebiliśmy już godzinę. Słuchajcie, Grzegorz, Karol, czy macie coś na koniec, co chcielibyście dodać odnośnie tych wydarzeń? No, na pewno, jeżeli szukacie pracy, jeżeli rozważacie pracę w game devie, nie poddajcie się, wbijajcie się drzwiami i oknami, zadawajcie pytania ludziom, którzy już mają doświadczenie, nie idźcie w pierwszą po prostu dostępną opcję, lepiej jednak złapcie oddech i pytajcie się po prostu ludzi, bo ta branża jest na tyle mała, że każdy, znaczy może nie każdy zna każdego, ale dużo osób gdzieś tam przez pierwszą, drugą, trzecią linię znajomości jest w stanie wam jakoś pomóc. Jesteśmy na tyle mali, że tak powiem, przynajmniej na polskim poletku, że no, gdzieś jeszcze to człowieczeństwo nie zapadło się kompletnie, więc jakby warto jednak po ludzku podchodzić do wielu rzeczy i też właśnie starać się tutaj korzystać z tego, że trochę jakby no, wszyscy się znają, powiedzmy. Także na pewno to nie poddajcie się, starajcie się jednak wbijać do tej branży, bo to jest piękna sprawa. I cóż, czytajcie umowy. To ja mam takie dwa szybkie komunikaty. Jeden jest trochę powtórny, ale jeżeli ktoś chce porozmawiać a propos sytuacji, o której można by jakkolwiek napisać, czy to za sprawą newsa, czy to za sprawą artykułu, no i oczywiście mówię tutaj o rzeczach, które można łatwo udowodnić, albo przynajmniej dać mi podstawy do tego, żeby drążyć, to pamiętajcie, że moja skrzynka pocztowa jest zawsze otwarta i gwarantuje pełną anonimowość. No i mam jeszcze taki może lekko uszczypliwy, ale komunikat do mediów polskich, którymi trochę się zawiodłem i ja tutaj nie chcę mówić z pozycji CD Action ex cathedra, jesteśmy najlepsi, ale bardziej mówię o tym, że temat All In Games i Iron Bird Creations zwolnień i zalegających wypłat podało dalej może jakieś dwa pomniejsze biznesowe portale. Giereczkowo milczy. A tutaj raczej, jeśli nie chcecie, nie musicie podawać CD Action jako źródła, ale po prostu dajcie platformy ludziom, rozpowszechniajcie wieść o tym, że zostali w pewien sposób wymanewrowani i nie dostali wypłat i zostali zwolnieni, bo to jest fakt, którym wydaje mi się nie powinniśmy się wstydzić dzielić, tym bardziej, że tym faktem podzielili się sami deweloperzy i to jest jakby ich decyzja, że chcieli się nim podzielić. Ja tutaj pod odcinkiem na pewno zamieszczę zarówno link do artykułu, jak i również tu jeszcze Grzegorzowego Okiem Deva i zachęcam Was do tego, żeby ten artykuł przeczytać, dowiedzieć się szczegółowo o co chodzi i podać dalej, żeby ludzie też uważali na pewne zjawiska, na pewne osoby czy też firmy i nie dawali się wciągać w relacje współpracy, które mogą być dla nich szkodliwe, szczególnie na początku swojej kariery z game devem, bo tak jak powiedział Grzegorz, jest to piękna branża,
którą szkoda marnować i piękna pasja do tworzenia gier jest. Dziękuję w takim razie wszystkim słuchaczom, Tobie, Grzegorz i Karol, i Dzięki wielkie. mam gorącą nadzieję, że chociaż troszeczkę poprawimy tym odcinkiem kondycję polskiej branży.